Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny dzień sprzątania mojej działki. Zobaczcie, przygarnąłem kiedyś taką kupę gruzu po sąsiedzku. Miałem zamiar ją wykorzystać, jednak okoliczności się troszkę pozmieniały. No i ten gruz jest mi już zupełnie niepotrzebny. Dlatego dzisiaj po prostu podaruję go komuś innemu. Ktoś się zgłosił, potrzebuje na utwardzenie terenu, więc pewnie mu się przyda. Mnie czeka dzisiaj praca. Zaraz zabieram się do roboty. Praca nie jest łatwa, ponieważ takiego gruzu nie da się naładować tak zwyczajnie łopatą na taczkę, ponieważ ta łopata blokuje się na takich grubszych kawałkach tego gruzu. No i jak widzicie, bawię się ręcznie. Tak to jest. Czasami jeden impuls, w tym przypadku chęć przygarnięcia gruzu przeze mnie wcześniej, kończy się dodatkową pracą związaną z jego pozbyciem się. No ale cóż, człowiek czasami popełnia błędy. Pewnie wiecie, mam jeszcze jedną wielką kupę gruzu, tam na frontowej części działki. No ale ta akurat powinna mi się przydać podczas budowy płyty fundamentowej pod garaż. Mam nadzieję, że nie będę musiał jej zbierać ręcznie, tak jak tutaj. Zobaczcie, czasami większe, czasami takie rozkruszone kawałki. No i wszystko to muszę do tych wiaderek naładować, potem na taczkę, potem na przyczepkę. No i tak myślę, że 3-4 godzinki mi to zajmie. Na zdjęciu może nie widać, czy też na filmie może nie widać, ile tego gruzu jest, ale naprawdę jest tego sporo. Niektóre kawałki sobie zachowam, na przykład takie marmurowe. Na pewno przydadzą się jako ozdoba. Niestety koparkowy zakopał mi wcześniej trochę tego gruzu, nasypując na ten gruz ziemię. No i teraz muszę to wybierać spod tej właśnie ziemi. Nie jest tak źle, jak przypuszczałem. Już właściwie połowa pracy za mną. Zobaczcie, takie oto kawałki transportuję na przyczepkę, którą podstawił mi tutaj osobnik, który jest zainteresowany właśnie tym gruzem. No, tylko że co jest zrozumiałe, nie chciało mu się tego wszystkiego ładować. No i ja w związku z tym, że chcę się pozbyć gruzu, muszę to zrobić własnoręcznie. To i tak wielki plus, że zdecydował się zostawić tą przyczepkę i przyjedzie za jakiś czas, kiedy już będzie gotowe. Ja mam jedynie nadzieję, że podczas budowy mojego garażu nie zabraknie mi gruzu, który mam. No ale powinno wystarczyć, ponieważ jest tego sporo po tym miejscu, gdzie miał parkować dźwig, a ostatecznie nie zaparkował. Przyczepka jest dosyć pojemna. Zobaczcie, ten gruz jest tylko i wyłącznie betonowy. Nie ma tu żadnych elementów cegły, która nie nadaje się zbytnio do utwardzenia. Także walczę dalej.
No, jakoś to idzie. Powolutku, taczka za taczką. No i pozbywam się gruzu, który zalega na mojej działce. Jeszcze trochę tych taczek nawiozę. Gotowe. A wy zostańcie ze mną do końca filmu, ponieważ w kolejnym ujęciu pokażę wam niesamowitą ciekawostkę. Gruz naładowany, przyczepka jakby lekko osiadła. Mam nadzieję, że kiedy kierowca ją podepnie, da radę ją uciągnąć. Mam nadzieję, że wszystko się uda. A teraz pokażę wam pewną ciekawostkę. Podczas tego odgruzowywania nagle wyskoczyło na mnie jakieś stworzonko, myszopodobne. No i zobaczcie, tutaj jest przyczyna, dlaczego to zwierzątko na mnie wyskoczyło. Dokopałem się do jakiegoś gniazdka, gdzie są takie maleństwa. Jeszcze ślepe, ale żywe. Naprawdę jest mi bardzo przykro, że uszkodziłem gniazdko tych małych żyjątek. Mam nadzieję, że matka natura mi to wybaczy. Postaram się te maleństwa przenieść w inne miejsce, ale podejrzewam, że one nie przeżyją bez matki, która gdzieś już uciekła, wystraszona. Podejrzewam, że są to jakieś szkodniki, takie, które potrafią zniszczyć uprawy w ogrodzie, na działce. No ale mimo wszystko szkoda takich małych, kochanych zwierzątek. Mama tych maleństw musiała się sporo natrudzić, nanosząc do norki liście, tak aby maluchom było ciepło. Były też tu jakieś pozostałości takich orzeszków laskowych oraz włoskich, którymi żywiły się prawdopodobnie te maleństwa. No nic, szkoda, nic już nie zrobię. Tu w tym miejscu była ta norka. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.